Witamy wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku. Serdecznie Was zapraszamy. Dzisiaj wyruszamy w naszą amazońską przygodę. Będziemy płynąć Amazonką, zostańcie z nami. Jak na razie się zbieramy z pokoju już od godzin 2. Tak. Nie możemy wyjść. Mamy lenia, leżeliśmy w tym pokoju półtorej tygodnia. Generalnie nam się strasznie przedłużyło z tego względu, że Kamil udawał, że był chory. Udawał. Tylko kobieta, która jest w ciąży i rodzi bez znieczulenia, zrozumie chorego mężczyznę. Taka prawda. Dobra, plan jest taki, że ruszamy dzisiaj łódką. Mamy nadzieję, że ruszymy z tego względu, że generalnie jest tak, jak widzieliście w ostatnim odcinku, że musimy po prostu rano pojechać i kupić sobie bilety dziś na dziś, więc liczymy na to, że nam się to uda, więc zaraz ruszamy. Będziemy płynąć najprawdopodobniej około 2 dni. Mamy kupione rzeczy, hamaki, czajnik, zupki chińskie, więc przeżyjemy. W sumie to chcielibyśmy być już w Brazylii, przynajmniej ja. Nie chcę mi się płynąć tą łódką, jak mam być Ja szczera. se mogę, ale nie chce mi się, nic mi się nie chce po prostu. Sam fakt życia w spartańskich warunkach będzie ciekawym doświadczeniem na łodzi. Idziemy, trzymajcie kciuki, żeby nam się udało. Dobra, wychodzi na to, że dzisiaj jedziemy. Generalnie tutaj widzę, że już są zajęte miejsca. Tak to wygląda na tym piętrze. No i nie wiem, gdzie my idziemy. Gdzie idziemy? Na górę czy tutaj? ¿Dónde es bien dormir? ¿Aquí o aquí? Donde quieren frío, así que esté fresco, al último. Aha. Si quieren calor, Aha. To co, na górę? Będzie zimno i świeżo. Chodź zobaczymy, jak to wygląda. O kurde, z tymi tobołami to nie jest tak łatwo wejść. Ale mamy tobołów. Trzeba się tu gdzieś rozłożyć. Hola, buenas. Hola, buenos días. Rozkładać. Nie wiem, ja jestem dziewicą w tych tematach. Postanowiliśmy, że rozkładamy się tutaj. Nad nami jeszcze jest jedno piętro, ale tam byłam, to strasznie w ogóle śmierdzi rybą i nie wiem, jakoś tak nieprzyjemnie tam jest. Teraz mamy misję zawiązać hamaki. Są przygotowane takie rurki, o, i do tego się podczepia, tak jak widzicie tam dalej, linki i hamaki. Zawiązaliśmy Kamila hamak, pierwsza próba. Dobrze jest, na ziemi będziemy spać. Dobrze wyszło. Kurde, ja nie wiem, jak będzie się spało na tych hamakach. Generalnie spoko, ale tu jest, widzisz? Jest źle chyba. Zaraz się poprawię. Wcale mi się nie śpieszy poprawiać. Wiesza, uwaga. Aha. Ciekawe, jak tam jej wyjdzie. Wyjdzie lepiej niż tobie. No ja muszę sobie troszeczkę opuścić z tamtej strony. Pamiętajcie, jak hamak się wiesza, to nisko nad ziemią. Trochę mam za wysoko. Chodzi o to, że w razie jakby się urwał, to żeby było niżej do ziemi też. Jak będziesz spadał, żeby No. nie bolało. Uwaga, testuję. Aha. Kur... No. To nie jest takie proste jednak. I uwaga, minęło już kilka godzin, odkąd jesteśmy na łódce. W międzyczasie w ogóle zrobiliśmy live'a na YouTubie dla Was, także kto z nami był, to serdecznie pozdrawiamy. Aż nam się telefonie. skończył internet i odcięło nas totalnie, za co przepraszamy. Nie mamy nawet jak teraz się połączyć, żeby w ogóle dać Wam znać, co się stało, ale jak tylko ruszymy, to będziemy mogli sobie kupić tutaj dostęp do Wi-Fi, bo już się dowiadywaliśmy. I taki dostęp będzie kosztował 10 soli, czyli jakieś tam 11 zł i dostęp na 24 godziny, więc uważam, że to w sumie nie jest zła cena, ale powiem Wam szczerze, że to, co się zaczyna tutaj dziać, to jest no kołchos po prostu. Bo mi się wydaje, że przez to, że to jest sobota i dlatego taki dzień jest, że... Bardzo dużo ludzi, zresztą sami zobaczcie, jak to już wygląda. Cały czas ktoś tu przechodzi, coś sprzedaje, przeciska się. Tu mieliśmy w bagażu i to był nasz kącik, tu nagle cała rodzina z dziećmi się rozsypała. Zajęliśmy szybko tylko jeden kontakt, żeby mieć jak ładować chociaż nasze rzeczy, ale już się wpieli też do nas. I jak widzicie, tu będziemy tak sobie spać na hamaczkach. Sklepik mamy czynny już, cennik jakiś jest, więc w razie czego nie zabraknie nam picia, jedzenia, proszę picia, duża kola 10 zł, no to cena jak w Polsce, a jesteśmy na łódce. Łódeczka sobie startuje. Jak widzicie, trochę tych łódek w sumie jest z drugiej strony, wam pokażę. Hola!
Tu jak widzicie jest taki postój przy pompownie są jakieś z tego co widzę, a to jest taka bliźniacza łódka. My mamy tutaj hamaki, wyżej są też hamaki i wyżej jak chcecie też są hamaki, też tam można, zobaczcie jak to wygląda. Pokażę wam umywaleczkę, proszę, pokażę wam łazieneczkę, jak wygląda. Oj, losuję to. Tam pan był. O tu. Proszę, łazieneczka tak wygląda. Mamy kranik na górze, tak wygląda prysznic i od razu kibelek. Więc jak będzie potrzeba, to się wykąpiemy. Tu już widzicie, następne hamaki dowieszają, więc hamaków, ach hamaków. Ale Synkao leży, proszę jak się leni. Leżę, bo boję się zostawić tu rzeczy generalnie, szczerze No, mówiąc. troszeczkę niby jest ryzyko, tam Tym pamiętajcie, bardziej, że że telefon się ładuje. ładujemy, tym bardziej, że ładujemy baterię od drona, ja ładuję telefon, bo mi padł po live'ie. Dobra, ja idę się przejdę, pokażę wam łódkę. Jak widzicie, ludzi jest dużo, niektórzy śpią, niektórzy nie śpią, cały czas jakiś handel, pan ma lody. O, pokażę wam jak to wygląda z zewnątrz. My płyniemy dzisiaj Maria Fernanda, tak się nasza łódeczka nazywa. Cały czas ludzie dochodzą, cały czas jakiś towar donoszą. Ja pokażę wam teraz na górze jeszcze. A tutaj już też ludzie się rozłożyli. Jak widzicie jest troszeczkę mniej tych hamaczków, ale tu w ciągu dnia jak się to nagrzeje, to może być naprawdę cieplutko. Więc dlatego też my tutaj nie szliśmy na samą górę. Widzicie nawet materace, wszystko tu leci. A zobaczcie to jest najciekawsze. Jaki narybek? Ile rybek? I tego jest tutaj miliony. Pomyślcie sobie, zobaczcie, oni będą chyba zarybiać rzekę. Nie wiem w ogóle, co to się dzieje. Ryb tu jest naprawdę, no masakra. Po prostu ja w życiu tyle na rybka nie widziałem. No i to wszystko z nami płynie. Jak widzicie po rzece, dużo tego jest, zobaczcie i tu, i tu, i tu, no wszędzie po prostu. Tu ktoś parkuje akurat, o, ale młyn się zrobił. Proszę, one wszystkie takie prostokątne te łodzie. Tu chłopaki widzę, że nie mogą zaparkować, gdzieś się kręcą w kółko. Wow, ale walnęła w nas. Ja, normalnie mnie bujnęło. No ale jak, dobrze, że kamery nie wypuściłem z ręki. I tu w ogóle jest takie dorzecze, a cała Amazonka płynie tam, dokładnie. Zaraz tu za winkiel, jak się zawiniemy, to jest Amazonka, będziemy tą Amazonką płynąć. Patrzcie jak kopcą. Ach, te łodzie. Tak wyglądają kajuty w środku. Ale fajnie. Tu jest kajuta, jest łóżeczko, spoko. I macie prywatne kajuty, one są troszeczkę droższe niż normalnie. Tak wygląda mostek kapitański, proszę. A na razie schodzimy na dół, abym tylko nie zjechał. Idziemy pokazać wam jak wygląda cargo na samym dole. Tu jeszcze sprzedają rzeczy, bułeczki, nie bułki. Proszę, hamaki chłopak sprzedaje. Wszystko tu sprzedają. Co byście chcieli kupić, to papier toaletowy, pasta do zębów, maszynki do golenia. Możecie nie ruszać się z łódki i zawsze coś dostaniecie. Ja idę teraz na dół, pokażę wam jeszcze trochę cargo, bo tu jeszcze mamy piętro, które też jest mieszkalne. Proszę bardzo, tu jest tak samo dużo ludzi. Tu jest kuchnia, więc tu będzie można przyjść na obiad. O 7 do 8 rano jest śniadanie. Podwieczorek taki jest między 12 a 1 i kolacja między 6 a 7. Tu możecie sobie kupić bilet, jak wchodzicie na łódkę. To u takiego właśnie pana. Kupujecie bilecik i on kosztuje 80 zł od osoby. Przynajmniej ten, co my jedziemy, czyli ten dwudniowy dokładnie bilet. Zejdę jeszcze niżej. Tu jest główne wejście, tu jest główne zatowarowanie. Jak widzicie, trochę tego towaru jest. Jakieś druty, nie druty, farby, wszystko. Nawet wam pokażę, co jest w środku. A co nie? Bije się na chwilę na towarowe. Proszę. Mamy jakieś opony. Tu mamy mandarynki. Tu jeszcze chłopaki zatowarowują dół. Zobaczcie, ile na dole tego jest. Zobaczcie, cement. Nie ma problemu. Cebula. To cebula? Chyba cebula. Czosnek, worki czosnku, proszę. Wszystko, mandarynki. Zobaczcie ile proszku do prania. Ładunków to tutaj mają naprawdę dużo. Tak jak wam powiedziałem, to jest towarowy statek. O tak. Pan będzie szedł, patrzcie ile ma mandarynek. Następny chłopak, patrzcie, zasuwa z cementem. Trochę się nadźwigają tu panowie. Trzeba to wszystko ręcznie załadować. To nie ma jakichś maszyn. To nie jest taki hop-siup. Więc ja uciekam, nie będę im przeszkadzał. Idę do Justynki. Pani ma nawet krzesełko. Można wygodnie podróżować? Można. Gdzie jest ta moja żona? Ty, koło ciebie już 2 hamaki widzę. Ty, ale jak ja się położę? Ja to zaraz kopnę Ja wszystko. powiem ci, że to będzie masakra. No nie wiem jak się tu położysz. A weź Ja się nie połóż.
I co? No co, no będę musiał jakoś dać radę, no co? No ale to niech ona cwaniara weźmie sobie tą torbę pod swój hamak, a nie pod twój. Nie no masakra, to będziemy kopał po prostu. Nie no zobaczcie Inaczej co tu będziesz się dzieje. z dzieciakiem spała, no po prostu. Ja jestem załamana na ten moment. Tam ile ma miejsca, tam jest miejsca na 2 hamaki. To się kurde wpieprzyli tutaj po prostu, no. Justynka trochę przewiesza się, no bo rzeczywiście nie ma miejsca, kuźwa, naprawdę tak się położyli. Już jest okej, jest okej, Justyna. No właśnie o tym mówię, kurwa, po prostu wpieprzyć się komuś na głowę. Oni są w tym mistrzami. Tak, najgorzej to właśnie ten dzieciak tu się rozwalił, a Justyna gdzie ona się tu zmieści, ja nie wiem. Dobra, trudno, tak trzeba płynąć, no. Nic nie poradzimy. Damy radę, ahoj przygodo. Wam nakręcimy na pewno. Jak mam być szczera, to jestem załamana sytuacją, która jest na naszym piętrze. Namawiałam Kamila, żeby pójść piętro wyżej, bo tam jest po prostu luz. No ale on się uparnie chce iść, ale zobaczcie generalnie jak to w tym momencie wygląda. Po prostu człowiek na człowieku, a to jest nasza miejscówka. O, fajnie, teraz we dwoje się położyli. No. Także spoko. Nie wiem, ja sobie tego nie wyobrażam, nie widzę. Patrzcie, co tutaj się dzieje. To jest po prostu jakaś massacration. A ty Bo jak... pancia se nie radzi. Pancia se nie radzi w takich wygodach. Bo pancia to musi mieć, wiecie, all inclusive. No co tak patrzysz, A no? w dupę chcesz dostać kopa? Zobacz, ja trochę pokopałem toreb, już mam więcej miejsca, mam gdzie stanąć. Nie no, zajebiście, masz No. dużo miejsca, naprawdę. Proste, jeszcze sobie nogi W rzucę ogóle na do torby. naszych rzeczy to nie ma w ogóle dojścia, bo tam po prostu wszyscy zawalili. Nie, tu są nasze rzeczy. No ale ja mówię o tej torbie tam. A, o tamtej no, nie. Właśnie. Gnój jeden się rozwalił. Proszę bardzo, Pancio. No i co, ja nawet w Zadowolony. poprzek mogę, proszę. O, jeszcze na torbach nogi położę czyjś, zajebiście. Nie no fajnie, będziemy się po prostu stykać łbami. Tamtemu włożę stopę do buzi. Tak tu się pływa na statku, tylko pancia tego nie Tu rozumie. oczywiście drugi hamak już mnie dotyka. Ojoj, dotyka ją i co teraz? Ja nie lubię, jak No. jest naruszona moja cielesność. Nie cielesność, hamak cię dotyka, a nie człowiek. Pod spodem hamaka ma stopę. Znaczy w hamaku. No to w hamaku, więc nie dotyka cię stopą. No ale będę czuła pewnie jego giry, jak zdejmie buty. Mi się nie podoba jednak to. Jeszcze coś śmierdzi zdechłym kurczakiem jakimś. Kwaśnym takim mięsem. Bardziej lokalnie chyba się nie da podróżować, przysięgam. Nie wiem, chyba że na jakimś pontonie przedzierając nielegalnie granicę. No i tak już się czuję jak uchodźca. Pomyśl, że połowa jeszcze tych ludzi siedzi na ławkach, jeszcze nie leży w hamakach. No tam pani jak położy się obok ciebie, to akurat będzie ci bączki puszczać prosto do buzi. Nie Oby się będzie. I oby się zesrała, będziesz miał za swoje. No wiesz, stój. Nie no fajnie, no jest fajnie, polecam każdemu, kto chce stracić nerwy. Ja tam nie wiem, czym ona się przejmuje. Ważne, że Kamilowi się podoba. Kurna, Kamil ahoj spełnia przygodo. swoje marzenia, najważniejsze to jest. Godzina odjazdu, odpłynięcia coraz bliżej, a ludzi nie ubywa, przysięgam. Czegoś takiego to się nie spodziewałam. Zobaczcie, jak tutaj pani jest ubrana w sukienkę brokatową, miniuwa. Czyli ja nie wiedziałam, że tu obowiązuje jakiś taki strój Dress code. dekorowy. Tutaj państwo już jedzą jakąś zupkę, ale zaciekawiło mnie jajko w skorupce, które jest w zupie. Więc taka ciekawostka, tak tutaj jest podawane jajo. Zupa nie wygląda źle, sklepik też już jest otwarty i tutaj właśnie w garach mają zupki. Teraz wydaje mi się, że to można kupić, a zaraz zapytam. Permiso, ¿cuánto cuesta sopa? 15. A, 15, czyli 15. Za 15 soli możecie zjeść taką zupę. Ale patrzcie, co się dalej dzieje. Ludzie już się poukładali. Tutaj nawet, gdzie była uliczka, to są hamaki porozkładane. Tutaj na podłodze jedzą. Zaczyna też nieźle walić. Nie pachnie zbyt przyjemnie. Dobra, zobaczymy, co się dzieje na zewnątrz. Cały czas się ładują tutaj do środka. Ja nie wiem, ile tam rzeczy już jest. Idziemy zobaczyć, co Kamil porabia. Tutaj się dzieje coraz więcej. Oczywiście cały czas chodzą, sprzedają obiadki. Zobaczysz, Tylko- jeszcze będziesz fajnie to wspominać. Tak? Jako fajną przygodę. Tak no. myślisz? A jak? No to zobaczymy. Ważne, że chłopaki zadowoleni. W ogóle jak wy meczujecie, naprawdę, ej, jesteście tak samo ubrani.
Zobacz, zielone gacie i czerwone koszulki i ten tolo. Moja młoda wersja. No w sumie podobne, no. Oh my gosh, tylko Justinka jak zwykle narzeka, tylko Justinka narzeka. Jak zwykle poszkodowana, jako jedyna. Uwaga, Justyna się wzięła za robienie obiadu, czyli na dzisiaj wjeżdża piękna zupka chińska z kurczaka. Zaraz będziemy jeść cieplutką zupkę, bo tu trochę zimno. Ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz byłam tak mokra, ja chyba w dżungli nawet nie byłam tak Aż mokra. ci łeb paruje. Nie, to woda za mną. Chciałem powiedzieć głowa, ale łeb to tak do... Uważaj, bo to gorąca woda. Jest tutaj naprawdę ciepło. Jak ja bym miał się 2 dni nie myć, no to hardcore, powiem szczerze. Widzę, że nie tylko my się wpieliśmy w nasz przedłużacz. Nie, w ogóle wszyscy się poczęstowali bez pytania, w ogóle podłączyli Wiesz, jak sobie będę do barki. potrzebował, to wypnę i tyle sobie wezmę, nie? Znaczy Nie, w ogóle to tam dobrze, rybka. że sobie zarezerwowaliśmy Tak, bo wcześniej. w ogóle kontaktów na całą łódkę to jest, zobaczcie, 2 i na następnym słupie 2 i nie ma więcej, nic. Jakbyście chcieli jechać w taką podróż, taką łódką, to też polecam generalnie właśnie oprócz hamaków, no to wziąć sobie jedzenie, wodę, czajnik. Przedłużacz to jest podstawa, Tak. przedłużacz, no. Zobaczcie, już kończą rozładowanie tej ciężarówki. Został ostatni blok takiego styropianu, także lada moment chyba startujemy. Zobaczcie, ile kurczaków. Boże, biedne, one się gotują w tym, ale dychają. Masakra. No oczywiście zupka chińska to trochę mało. Mamy obiad z 2 dań, to jest danie drugie. Pierwsza była zupa wiadomix. Teraz mamy danie numer 2. Masło orzechowe i bułka. Kolacyjka, zaraz jakiś film i spać. Uwaga, było słychać klakson, taki dość głośny horn, więc pewnie startujemy. Powiem wam szczerze, że 6 godzin czekania, prawie 7 na to, żeby ruszył, to już było męczące. A jeszcze przed nami podróż, noc, dzień i noc, więc kawałek jest. Jak widzicie, się tak idzie pod tymi hamakami. Idę pod silnik wam pokazać. Wow, jaki księżyc czerwony. Jestem z tyłu, całkowicie przy toaletach. Jak widać, on na razie tylko boksuje. A zobaczcie tam, jaki piękny księżyc się wyłonił, czerwony. O, kopci, ale daje. Dobra, silniki jakieś tam są, jakieś tam działają. Uwaga, będzie uderzenie chyba w tą łódkę. Obok. On buja się na razie z prawej do lewej. O, będzie hit jak nic. Uwaga, trzymam się. Ło, ale walną. Patrzcie, nawet tiry tu przewożą. No dobra, jakoś tam kołuje, więc powoli ruszamy. Dobra, sytuacja wymaga zaktualizowania. Ja nie wierzę po prostu, co tutaj się dzieje. Zobrazować to jest w cholerę po prostu ludzi. No zobaczcie, tu jeszcze kładzie się Kamil, więc generalnie tu nie ma jakby miejsca, żeby się ruszyć, a tu jeszcze obok mnie leżą 2 laski na jednym hamaku, więc jeszcze więcej miejsca zajmują. Jest ciasno, ale przynajmniej będzie cieplutko. Ciasno, ale własno. No nie? Ten palec, wiesz co, gdzie sobie możesz? No, ja powiem ci tak, już jest chłodno, a co dopiero będzie w nocy? No właśnie myślę, No. żeby sobie wyjąć jakieś ubrania, bo faktycznie robi się coraz chłodniej. A jeszcze wam pokażę, jak wygląda Amazonka nocą. Właśnie idę, już większość ludzi to się położyła, no bo się jest godzinie po 21, już tutaj każdy tak do spania. Tu są jeszcze takie drzwi zasuwane, one są praktycznie zasunięte, ale ja mogę wyjść jeszcze na front. Tu są kajuty właśnie takie prywatne. Może jak będzie bardzo stękać, to i taką kajutę wezmę później. Teraz zobaczcie, jak wygląda jak na razie Amazonka nocą. Łódź płynie do przodu, widać jakieś miasto z daleka i tyle. Dla mnie to jest jak przygoda. Ahoj przygodo. Tak, jeszcze nigdy nie podróżowałem. Autobusem nie raz, samolotem nie raz, ale tak, taką łodzią, takim cargo i tyle hamaków. I dla mnie to jest frajda. Bo ty jesteś jakiś psychicznie chory człowieku, ty idź się lecz, naprawdę ty powinieneś się leczyć. To nie jest normalna ani fajna sytuacja. Jak nie? Fajnie. No, kto by nie chciał, powiedzcie w komentarzu, kto by nie chciał się tak Nie, no przepłynąć? dobra, żeby nie było, no jest jakby jest przygoda, na pewno jest przygoda. O to chodzi chyba, nie? Nie wiem. Nie, fajnie. Kładziemy się w kimę i zobaczymy, co rano nas czeka. Dobra, widzimy się Za chwilę. za chwilę. Witamy rano, spałam 1,5 godziny. A ja z 10. Ciężka to była noc.
że tak powiem. Ciasno bardzo, albo miałam czyjeś stopy w buzi, albo włosy. Tam też się do mnie przyciskał, więc nie było w ogóle mowy, żeby zasnąć, przynajmniej dla mnie. A jak już zasnęłam, to ktoś mnie co chwilę budził, więc masakra. Powoli robi się luźniej, bo jesteśmy na przystanku już jakimś, dopływamy i ludzie, tutaj właśnie mieliśmy 2 hamaki obok siebie jeszcze, właśnie zdjęli, więc od razu sobie przełożyłam hamak, żeby nikt mi się tu nie wcisnął i będę bronić jak wilk swojego terytorium. Ja generalnie się wyspałem, gdyby nie Justyna, bo miałem hamak o tak, a ona leżała tu i ona często mnie tak o tak, normalnie o tak. Jak chciała złapać hamak, to tak robiła, za twarz, wbijała mi palce w polik, o tak, i po prostu ona mnie budziła. A tak to się wyspałem, było miodzio. to- Mamy naprawdę luz wreszcie, no i przyszedł obiad. Pierwszy raz coś będziemy jeść na tej łódce. Znaczy nie, jak ty spałeś, to rozdawali śniadania, ale śniadanie było takie, że dawali taki kleik z ryżu i do tego taką suchą bułkę. Bułek to nie brałam, bo mamy sporo, więc... No to zobaczcie jaki mamy obiad. Ryż, makaron, fasola i co tam jest? Kurczak? Próbuj Nie pierwsza. wygląda to jakoś strasznie. No, Naczynia są jednorazowe. A weź ty pierwszy spróbuj. no to masz. Ja się trochę cykam. Czego się cykasz? Szczepiłaś się, nie masz czego się cykać. Co to za kulka mięsa? Chyba Niby kurczak. kurczak. Dobra, ryż. Metaliczny posmak ryżu. Ja. Fasolka bardzo dobra. Makaron. Makaron dobry, bo wzięła. A mięso to zobaczcie, taki kawałek kurczaczka. Taka mała nóżka. O. Spoko, da się zjeść. Ja wam prawdę powiem, nie on. Fasola git. No mówię, zjadliwe to jest w miarę. Myślałem, że będzie gorzej. No i jak makaron? Smakuje jak fasola. Myślałam, że będzie gorzej, No, fakt. Więc no jak Justyna tak mówi, to znaczy, że jest wyśmienite. Dobra, jeszcze kurczaka no spróbuj kurczaka. Pewnie będzie Zobaczymy. suchy, Tak ale... podejrzewam. Dobry? Nie, suchy. Suchy, ale no, co, zjadliwe. Zje się. No i miozio, Ale zupka smacznego. miska lepsza. Po obiadku stwierdziłem, że się przejdę, wstanę z tego hamaku, pokażę wam Amazonkę. Zobaczcie, jaka piękna, jaka szeroka rzeka. Jedna z najpiękniejszych rzek. Zobaczcie, są wioski po drodze, mijamy jakieś wioseczki. Nie do każdej przybija łódka. Do niektórych przybija, do niektórych nie przybija. Rzeka miejscami jest naprawdę, naprawdę szeroka. Idziemy teraz na front, przejdziemy z drugiej strony. Proszę bardzo. No i płyniemy do przodu. Tak wygląda Amazonka. Piękna rzeka. Uważam, że jest naprawdę majestatycznie. Tam widać jakiś dodatkowy dopływ rzeki, jest jakiś winkiel. Cały czas jesteśmy po stronie peruwiańskiej. Szkoda, że trochę śmieci w tej wodzie jest, ale wejdziemy na górę. Zobaczymy jeszcze u kapitana na mostku. Hola! How are you? Oh, good, and you? Very good, very, Very good, perfecto. Veo Canopy, mira. Así? Cualquier- O, patrzcie! En tu celular ahí. Kapitan, tak, zobaczcie, nam przykleił, fajnie, naklejkę. Canopy. Perfecto, gracias Very good. amigo. Oh yes, that's cool. Yeah. celular. Ah, sí? Sí. Salir. Gracias, perfecto. Very good. Widzicie, bardzo miłe chłopaki przykleili nam naklejeczkę, więc jak będziecie kiedyś płynąć właśnie tą, czyli Maria Fernanda, proszę, tą łódeczką, to naklejka nasza będzie. Pokażę wam kapitana. Proszę, kapitan siedzi. Hola, buenas. Proszę, jesteśmy u kapitana. Kapitan sobie pilnuje łodzi. O, widzicie, płynie sobie spokojnie. Tu ma jakieś tam wzory, czujniki, widzi co i jak. Nie będę mu przeszkadzał mocno, ale fajnie to wygląda. Dobra, byliśmy u kapitana. No nie będę sterował łódką, bo zaraz ja gdzieś na jakąś mieliznę wpłynę. I sobie płynie. Słoneczko smaży. Powiem wam, że naprawdę jest przyjemnie. Pogoda nam się trafiła bardzo fajna. Tu mamy nawet rybaków. Zobaczcie jak łowi. Pani z panem. Pani ma jeszcze tylko parasolkę i sobie łowią. Tu widać chłopaki robią przemeblowanie jeszcze, jakieś rzeczy przestawiają. Łódkę podpięli, bo czasami jest tak, że mamy łódeczkę i jakby ktoś chciał odbić od brzegu, to wsiadają chłopaki na łódkę, podbijają gdzieś tu do brzegu, kogoś podrzucają i wracają z powrotem na łódkę. Uwaga, dopłynęliśmy, mamy chwilowy postój w pobliskiej wiosce. Jak widzicie, ludzie się przemaglowują cały czas i wychodzą nowi, i wchodzą nowi, i wchodzą handlarze oczywiście na łódkę. Wioska wygląda tak, to jest taka dość duża wioska, powiem szczerze. Zobaczcie, nawet anteny mają normalnie. Bardzo dużo zauważyłem kobiet, nie wiem czy widzicie, w takich sukniach, trochę jak zakonnice wyglądają. Ja nie wiem czy to, bo tego kiedyś tutaj nie było na pewno. O, i transport mamy łódeczką, proszę, następnych ludzi. Tutaj robią zakupy, tu są takie przybrzeżne
potężne, duże sklepy. Ja widziałem tam i cement i tak dalej. I można sobie na przykład tam z wioski przypływacie tutaj do tej większej i możecie zrobić zakupy, kupić jakieś rzeczy w tych właśnie sklepach. Tu jakaś duża restauracja jest, tak naprawdę. Widzę stoliki w środku. A tu na przykład ludzie sobie mieszkają, ktoś sobie siedzi w drzwiach, jak widzicie. Część towarów wynoszą, część tu wnoszą. Mamy postój krótki. Tylko niestety nie możemy wam pójść razem z tego z Justyną nagrać, no bo martwimy się o nasze plecaki, nie plecaki, szczególnie na postojach. Nie wiadomo, czy jest bardzo niebezpieczne, no ale trochę na pewno jest, no bo nigdy nie wiadomo, czy ktoś przypadkiem nie weźmie waszego plecaka i po prostu sobie pójdzie. Fajnie, fajnie. Mi się podoba ta podróż. Fajnie mi w tym hamaczku. Justynce chyba też przyjemnie. Mandarynki wcina. Nie? Właśnie jemy ostatnio, no zapasy się kończą, Kamil. Skarbie, tu masz sklep. Zobacz, masz Ale tu jest 10 drogo, metrów. A w ogóle się nie starasz o względy tak, żony. tak. I jeszcze słyszałam twoją rozmowę tutaj z lokalnym panem, jak mówiłeś, że dwie żony to dużo problemów i że lepiej mieć kochankę. I teraz udajesz, że to nie słyszysz, tak? Nie, bo pan nie rozumiał, dlaczego w Polsce można mieć tylko jedną żonę, że to jest głupie, można mieć dwie albo trzy. Ja panu tłumaczyłem po prostu, że w Polsce nie można mieć, że zazwyczaj się ma jedną kobietę i nie ma się więcej żon. Są tacy mężczyźni, co mają jeszcze kochanki, ale wtedy żona nie może nic o tym wiedzieć, bo zabierze wszystkie pieniądze i ucieknie. Więc tak to tłumaczyłem panu po prostu. No. I tak przepowiadasz głupoty. Ta na pewno. Już mieliśmy startować, ale jeszcze ładują krowy, świnie. Świnie piszczą, uciekają, nie chcą na łódkę. Nie chcą na łódkę. Ale tą krowę na dole to ja mu współczuję, bo ona bokiem leży. Nie mogą jej wciągnąć, bo zeszła z deski. Kozy. Ja tym też, bo oni się szarpią biedni z tymi świniami. No, uciekają. Krowa z nami jedzie. Ale powiem szczerze, że trochę wychudzona ta krowa. O, jest i świnka na pokładzie. Bała się, ale weszła. Słyszałaś, jak krzyczały? Nie. Koleżanki? Takie... Spojrzenie Justyny bezcenne. Płyniemy cały czas, zbliża się już godzina golden hour, zaraz zachód słońca, dobijamy do miejscowości San Pablo, jak widać. Tak, I love San Pablo. Patrzcie, jaką szkołę mają nawet, to już taka większa miejscowość tutaj. Widać, że mają nawet taki fajny port zrobiony i zobaczcie, ile tam ludzi czeka, aż podbijemy. Więc w takich momentach po prostu raczej będziemy siedzieć na hamaku, bo jak ci wszyscy ludzie się tu wbiją, to tu będzie totalny młyn. Zaczną nam zajmować miejsca i jeżeli zobaczą, że ktoś nie leży na hamaku, to potrafią powiesić ci tak hamak, że ci się położą na tym, co ty prawie jesteś, a kurczę, ty potem nie będziesz miał miejsca, gdzie leżeć. Matko, ale ile tam jest ludzi? No. Nie, to będzie znowu to samo. Może nie. Dobra, zobaczymy. O, już wieszają koło nas, patrz. Dawaj, siadamy na hamak. Trzeba usiąść na hamak i się rozwalić, po prostu nie widzę innej opcji. W międzyczasie przyszła kolacja i na kolację mamy to samo w sumie, co na obiad było, z tym, że bez makaronów właściwie. Ale nie wiem, czy to jest kurczak. No i została nas ciemna noc. Powiem wam szczerze, że pięknie widać drogę mleczną, tylko niestety nie wiem, jak wam tego pokazać. Zobaczcie, jak sobie kapitan świeci światełkiem, pyk, taki kwadracik. Sobie ustala światło, tam widzę, że świecą coś też ludzie. O, zobaczcie, jak sobie przyświetla. Śmiesznie. Kawał światła, powiem szczerze, ma. Więc tyle z tego. Tak naprawdę wracam tam do mojej żony. Wiesz, jak widać drogę mleczną? Tak? No, gwiazdy tak widać, że szok po ty prostu. gadasz? No. Co ty gadasz? No ale Ciebie to nie interesuje, więc idziemy spać. Dobranoc. Widzimy się za kilkanaście godzin. Dzień dobry. Wstałem już ja. Patrzcie, jaki mamy poranek. Nie zdążyłem wyjąć kamery przed sekundą, to niebo było pomarańczowe. Synka jeszcze śpi, mamy już powoli wschód słońca. I z tej strony, czyli z lewej naszej, cały czas płyniemy wzdłuż Kolumbii. Z tej strony jest Peru, więc tak jakby rzeka jest granicą. Zobaczcie, jak śpi. O, jak sobie kima słodko.
Tu na mapie możecie zobaczyć teraz, gdzie dokładnie jesteśmy. I jak widzicie, cały czas płyniemy wzdłuż granicy. Ale powiem wam, że ładnie jest ten wschód słońca, zobaczcie tam. Ładnie. Wstać sobie tak na Amazonce z samego ranka i popatrzeć na to wszystko. Obudziło mnie zimno trochę z rana. Jestem nieogolony. 2 dni się tutaj nie golę. Wczoraj patrzyłem w gwiazdy. A właśnie, i tu teraz możecie zobaczyć, jak wyglądały zdjęcia z telefonu. Co prawda, dobra, z iPhone'a robiłem te zdjęcia, no ale zobaczcie, jak ładnie wygląda niebo. Siedziałem tylko i patrzyłem się w te gwiazdy. No tak to pięknie wyglądało, że szok. Bo w Polsce to ja długo polowałem na takie niebo, ale to nie zobaczysz takiego nieba. Aż takiego. Przepiękny widok, naprawdę. Dobra, Justynka wstała i dobrze, że się obudziła, bo ja wreszcie się położyłem z powrotem na hamaczek i się zbieramy, bo to już koniec nagle. Okazało się, że dopłynęliśmy do Santa Rosa, tylko że to jest taki brzeg tego Santa Rosa, tam jest jakąś miejscowość, a tak naprawdę tam trzeba jechać do miasta i wziąć pieczątkę migracyjną, więc musimy teraz wyskoczyć z tej łodzi, wziąć taką łódkę, popłynąć do tamtego miasta, z tamtego miasta z powrotem wziąć łódkę do Timbitangi, więc zbieramy się. Dobrze, że Justyna się obudziła, bo byśmy spali. W ogóle się zastanawiam, czemu ludzie się nie zebrali stąd jeszcze. Może wracają, nie wiem, ale dobra. My się zbieramy i wychodzimy. Siedliśmy do pana, jednak 10 soli od osoby, czyli za 20 soli zawiezie nas do migracyjnego. Musimy przepłynąć, bo tu łódka parkuje, jak widzicie. Tam została łódź z tyłu. Nie wiedzieliśmy, że tak się to odbywa. Pani sklep otwiera, zobaczcie. Są sklepy przyrzeczne. A, widzisz, czyli z tej samej strony. To my w ogóle niepotrzebnie to zapłaciliśmy. No już trudno, no teraz musimy wziąć tuk-tuka w tą i z powrotem do migracyjnego, a pojechać tam i wrócić i potem wziąć łódkę jeszcze raz do Tabatingi. O Boże święte. Serio, teraz za to zapłacimy 20 soli? Dojechaliśmy tuk-tukiem do migracyjnego i generalnie da się tutaj też przyjść na piechotę, ale z tymi bagażami, no to nie polecam raczej. Ale dobra, wchodzimy do środka. No i co, bierzemy pieczątkę wyjazdową z Peru i zaraz będziemy już w Brazylii. Dobra, jesteśmy już teraz musimy brać łódkę do Tabatingi, czyli do miasta już w Brazylii i tam znowu udać się do migracyjnego. Dobra, musicie uważać, bo się aż ja wkurzyłem, gdzie ja nie jestem nerwowy, ja zawsze jestem uśmiechnięty do ludzi. To tuk-tukarz chciał mi zabrać 20, bo nie miał, mówię, gdzie 10 dla mnie? On mówi, nie, 5 ona, 5 ty w jedną stronę i tak samo w drugą. Ja mówię, chyba chory jesteś. Wyrywałem mu te 2 dychy, poszedłem do typa od łódki, żeby mi rozmienił. Rozmienił mi hajs, dałem mu dychę. No kurczę, pogrzało go, no. Za 3 minuty jazdy tuk-tukiem masakra, i tak ale się bierze za 5 w jedną stronę. Dobra, da się jeszcze za 8, a on chciał 20 nam wyrwać. Jeszcze powiedział, że reszty nie da. On niech spada na szczach. Nie, no masakra, generalnie robił nas po prostu, znaczy turystów ogólnie. I jak dogadujecie się z jakąś ceną, to pamiętajcie, żeby o wszystko zapytać, o wszystko po prostu, bo Tak. czy to w jedną stronę tyle, za Czy za tyle, osobę. czy za osobę, czy za tamto, bo po prostu oni wykorzystują potem takie kwiatki i chcą więcej pieniędzy. Nie, ja... A to jest przykre, naprawdę, bo to już wiecie, to nie chodzi o 5 zł, no bo no bez przesady, ale... Nie no, chodzi też z drugiej strony, jakby wszędzie ci tak robili, to byś No, płaciła to- 100 za tą łódkę, no a tak, nie no. wiesz, no. Cwaniaki, kurde, z bombem w nosie. Wysiedliśmy, jesteśmy, drodzy Państwo, w Brazylii! Woohoo! Nowy kraj! Nie przekraczaliśmy jeszcze w taki sposób granicy, w ogóle zobaczcie, idziemy po deskach unoszących się na wodzie, ale w ogóle okazało się, że tamten pan, co nas wiózł łódką, był dosyć miły, nam podpowiedział, co i jak teraz zrobić. Wymienił nam sole na te ich Reale brazylijskie. reale, Tak. coś takiego. Gitara, bo mamy od razu ich walutę. Teraz złapaliśmy taksę, bo z tuk-tukami tutaj podobno jest problem. Chociaż teraz widzę, że gdzieś tu jeżdżą jakieś pojedyncze Ale sztuki. to są dość raczej prywatne, bo nawet Justyna podleciała do jednej pani i pani powiedziała, nie, prywatna. No, No najpierw jedziemy do migracyjnego. załatwić formalności, a potem będziemy podejmować kolejne decyzje. I uwaga, oficjalnie witamy Państwa z Brazylii. Już legitnie jesteśmy. Tu wyjazdowa pieczątka z Peru, tutaj wjazdowa do Brazylii, a to nasza fura. Dobra,
jedziemy dalej. Musimy się teraz nauczyć kilku słówek po portugalsku, bo w Brazylii już się nie dogadamy po hiszpańsku. Nie wiem, czy to wiecie, czy już mówiliśmy. Nie, jak było buen dia? To było Nie, no. Tak. Como se dice buenos dias en português? Bom dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Bon dia. Dobra, musimy zapamiętać. No i dobra, mamy następny dzień. Wczorajszy dzień się potoczył tak, że poszliśmy na miasto załatwić kilka szybkich spraw. A pokażę wam nocleg jeszcze na szybko, bo zaraz ruszamy na drugą łódź, którą będziemy płynąć 4 dni ze wszystkimi zakupami. Pokażemy wam w następnym odcinku. Przywiózł nas taksówkarz na taki nocleg. Zobaczcie, jest wejście, tu nasza klima chodzi. Miejsca jest dużo, można sobie usiąść, zjeść śniadanie. No i my mamy, proszę, tutaj jest kuchnia wspólna. Nawet dzisiaj Justynka jajecznicę robiła, my już spakowani do następnej podróży. I proszę, tak wygląda nasz pokój. Szerzej nie otworzę, Zrobiliśmy- musisz mnie puścić. O. Zrobiliśmy nowe zapasy trochę żywnościowe. A zresztą macie tu zdjęcie, jak to wygląda. A masz zdjęcie? Tak, zrobiłam. No. I co? Czekamy na naszego taksówkarza, aczkolwiek mam przeczucie, że umówienie się z Latynosem nie było dobrym pomysłem i że on wcale nie przyjedzie. Nie no, przyjedzie, patrzcie jaka Powinien być łazieneczka. generalnie. No, taka wąska bardzo, ale spoko. Prysznic żeśmy brali 3 razy. 45 zł taki nocleg nas kosztował, więc uważam, że spoko, Nie jest źle. nie jest źle. Jedyne co, to wczoraj jak leżeliśmy w łóżku, to zaczęło chrobotać tu. Ja mówię, co tu? Chrobocze, a okazało się, że spod tego wystawały takie wąsy wielkiego laku karacza, czyli wielkiego karalucha. Ale na szczęście nic tam nie włazło. Jedyny problem w tym pokoju jest taki, że bardzo dużo mrówek biega. I nas gryzły. Więc biegały po łóżku też te mróweczki. No ale i tak jest czysto, jest spoko. Łóżko bardzo twarde, więc bardzo przyjemnie się spało. Nie przeciągając, słuchajcie, dzięki, że byliście z nami w tej podróży. W tym momencie kończymy ten odcinek i zapraszamy Was do następnego. Ahoj przygodo!